Witam wszystkich w nowym poradniku. Dzisiaj weźmiemy sobie pod lupę zbiór takich najlepszych ćwiczeń na core, czyli mięsień brzucha, mięsień prosty brzucha, mięsień poprzeczny brzucha, mięsień skośny wewnętrzne, zewnętrzne brzucha, przepona, która jest mega ważna tak samo, mięsień prostowniki grzbietu, mięsień wielodzielny i musimy pamiętać, że te wszystkie mięśnie tutaj wokoło powinny działać synergistycznie, współgrać ze sobą, a nie oddzielać i odseparowywać je od siebie, ponieważ gdy wykonujemy ruchy różnego rodzaju, czy ćwiczymy, czy podciągamy się, czy robimy pompki, one wszystko tutaj stabilizują m.in. właśnie kręgosłup, pełnią funkcję taką protekcyjną dla kręgosłupa i osoby, które mają te mięśnie niewydolne, mają w hipotonii, są wyhamowane, na przykład też dużo przebywają w pozycji siedzącej, mają mało ruchu, to też może się to objawiać różnego rodzaju później bólami, kompensacjami m.in. właśnie w plecach, często jest to zauważalne, więc jeśli te mięśnie nie działają, możemy czuć też gorszą kontrolę, gorszą świadomość własnego ciała, więc do dzieła lecimy z treningiem brzucha. Na początku chciałbym wspomnieć, jak trenujemy mięśnie brzucha, jeśli chodzi o oddychanie, no nie? Staramy się je robić na wydechu, ponieważ przy wydechu, tak jak tłumaczyłem to w poradniku przy martwym robaku, dochodzi do napięcia koncentrycznego mięśni brzucha i to jest najistotniejszy element, czyli dochodzi do tak naprawdę ich napięcia odpowiedniego, czyli koncentrycznego. A gdy robimy wdech i napinamy mięśnie brzucha na wdechu, dochodzi do ekscentrycznego ich napięcia, czyli takiego rozciągnięciu. I też dochodzi do kompresji w odcinku lędźwiowym, więc mięśnie brzucha staramy się ćwiczyć na wydechu. Pierwszym takim bardzo podstawowym ćwiczeniem jest ćwiczenie, jakie nazywa się martwy robak. Na jego temat już nagrywałem osobny poradnik, do którego zapraszam. Zapoznajcie się z nim dobrze, bo tam też dużo fajnych ciekawostek opowiadałem. Pokażę go tylko na szybko, jak to wygląda mniej więcej już w takiej podstawowej wersji, znaczy w takiej full wersji. Z wydechem opuszczamy nogę, hop, wracamy, hop. Reszta w poradniku. Kolejnym ćwiczeniem, też leżąc na plecach, jest klasyczne ćwiczenie, które większość z nas zna, jest hollow body. I tutaj w hollow body też mamy element progresji, czyli mamy albo tak, głowa do góry, potem możemy sobie utrudnić, dając większą dźwignię i ramiona do tyłu. Potem możemy sobie stopniowo oddalać nogi coraz bardziej od siebie, coraz bardziej. Można sobie tak jeszcze ułatwić na początku z rękami tutaj. I taka już wersja bardziej zaawansowana, full, to jest z ramionami wyciągniętymi z tyłu. I teraz, jeśli chodzi o hollow body, bardzo często popełnianym błędem jest tak zwany wydęty brzuch. No, czyli taka pozycja i jeszcze dodatkowo odcinek lędźwiowy jest przyklejony, czyli taki stary mit i trzymanie w tej pozycji. A tutaj chodzi o to, żeby, zwłaszcza tutaj dół brzucha, bo chcemy trenować wszystkie mięśnie wokoło, a nie tylko prosty brzucha, bo w ten sposób trenują bardziej prosty, a nie głębokie. Chodzi o to, żeby podnieść się tak, żeby tutaj nic się nie uwypukliło. Czyli bierzemy mocny wydech, hop, i trzymamy. Trzymamy i tu się nie może nic podnieść. A tutaj odcinek lędźwiowy wcale nie musi być przyklejony, tylko można zostawić taką małą przerwę. A to dlatego, że jak funkcjonujemy na co dzień, to staramy się zachować pozycję neutralną miednicy, a nie z tyłopochyleniem. Chyba że celujemy pod jakiś element typu planczy czy coś innego. To wtedy jak najbardziej możemy odzorowywać ten ruch, ale w funkcji takiej normalnej, jeśli ktoś nie potrzebuje tego, staramy się odzorować naturalną, funkcjonalną pozycję człowieka. Hop i trzymamy. I mocny wydech. Następne podstawowe ćwiczenie to jest pozycja niedźwiedzia, czyli podnosimy kolana do góry, tyłek jest wypięty, nie zawijamy tyłka, wypinamy tutaj i ćwiczymy stabilizację centralną i uczymy odpowiednio sterować tak miednicą, żeby się nie kołysała, tylko to wszystko ma być właśnie pod kontrolą tutaj. I możemy sobie dołożyć dotykanie barków, staramy się, żeby się tu nic nie kołysało, ma być stabilnie, hop, hop, oddychamy. Dłuższe wydechy. Możemy sobie potem dorzucić takie chodzenie w przód i w tył. Na przemian prawa, lewa. Hop, hop, hop. Do tyłu to samo. Potem możemy sobie dorzucić taki fajny wariant do boku i do przodu. Czyli idziemy po takim kwadracie. Czyli idziemy w przód. Tutaj mamy trochę mało miejsca. Lecimy sobie w bok. Naprzemienne ruchy. Potem do tyłu. Hop. Hop i w prawo, cyk. I staramy się, żeby tu właśnie nic się nie kołysało na boki, jeśli chodzi o miednicę. Trzymamy tu wszystko stabilnie. No i
Można zrobić to na dłuższej przestrzeni, ja tu mam trochę mało miejsca. Pochodzić sobie na przykład tak z 2 metry do przodu, 2 metry w lewo i po kwadracie kombinujemy. Następne ćwiczenie, które też każdy z nas dobrze zna, jest plank, czyli ćwiczenie antywyprostne. Lecimy sobie na przedramionach. Ja sobie często lubię dorzucić nogi szeroko, żeby też ćwiczyć całą taśmę boczną, no nie? Czyli między innymi też pośladkowy średni. I tutaj też nie wyginamy się, nie garbimy jakoś mocno mega, chyba że ktoś trenuje też pod jakieś elementy. Takim protipem jest to, że stopami staramy się ciągnąć w tym kierunku, a łokciami zapieramy się w tym kierunku. Czyli tworzymy taką kompresję na odcinek brzuszny, tutaj na brzuch. Hop, zapieramy się i mocny wydech. Wydech, wydech. I też nie podwijamy tyłka. Pozycja w miarę neutralna. I tu naprawdę wystarczy już chwila i możemy poczuć, jak nas trochę telepie, no nie? I tak czas do około minuty, możemy sobie potem w miarę progresji dodać jakiś ewentualnie ciężar na plecy i sobie progresujemy. Kolejnymi ćwiczeniami będą ćwiczenia tylnej taśmy, tylnej grupy mięśni, czyli m.in. właśnie i pośladków, cała grupa tylnia, nóg oraz m.in. prostolinijki grzbietu, które odgrywają też mega istotną rolę. Są właśnie ćwiczeniami, to jest ćwiczenie takie antywyprostne i plank tyłem, czyli reverse plank, podstawowe ćwiczenie. Wersja łatwiejsza to z ugiętymi nogami dla początkujących. Staramy się nie zapadać, tylko staram się zrobić z siebie taki stół, głowa do góry, no i potem palce obciągnięte, hop i trzymamy sobie. Napięty pośladek musi być, nie luźno, tylko trzymamy tutaj. Potem możemy dorzucić sobie do tego takie wznosy, prostowanie, hop, aż poczujemy, że pali i prostujemy z biodra. Łopatki ściągnięte mocno, żeby się tu nie zapadać. Dochodzimy sobie do mięśni skośnych brzucha. Większy akcent teraz kładziemy na mięśnie skośne brzucha, czyli klasyczne ćwiczenie plank bokiem, ale żeby nie było też za prosto potem, jak już chcemy progresować, warto na przykład dorzucić rotację, no nie? Czyli lecimy sobie tutaj, hop, staramy się, żeby miednica się nie obkręcała, tylko tyle, ile potrafimy i do góry wydech. Wdech, tutaj mocny wydech. I też bark nie jest zapadnięty, tylko podnosimy się tutaj do góry, łopatka ma być stabilna. Czyli też przy okazji ćwiczymy sobie stabilny bark. Następnie mamy też kolejne ćwiczenie na prostowniki pleców, między innymi, ale też i na tylną grupę mięśni łód, pośladek. Ja robię to w wersji takiej domowej na krzesłach, można robić to na ławeczce na siłowni, jak ktoś ma dostęp. Trzymamy się. Tu bardzo ważne jest, żeby nie tylko ciągnąć z pleców, ale stabilizować też tutaj brzuchem, czyli intuicyjnie myślimy, że tu jest napięcie, bo tutaj trzeba stabilizować, żeby to wszystko synergistycznie działało i idziemy do góry. Trzymamy mocno. Można robić z nogami złączonymi, można sobie wziąć jakiś ciężarek między stopy i na przykład tutaj podnosić. Można też robić z nogami rozłączonymi, na przykład jeśli ktoś celuje pod jakąś straddle plancha, można sobie też odzorować ten ruch. Hop. I przytrzymujemy zawsze akcent u góry, wydłużamy czas pod napięciem, czyli izometria. Jednym z takich moich ulubionych ćwiczeń na właśnie skosy jest tak zwane ćwiczenie plank pod flagę, tak bym to nazwał. Świetnie się sprawdza jako taki akcesor pod naukę flagi, czyli ktoś nas trzyma tutaj. Możemy też zaprzeć się o drabinki lub jakoś wykombinować sobie tę pozycję i musimy ustabilizować pozycję tak, żeby trzymać się tutaj, no nie? Czyli wyginamy się, hop, do góry, trzymamy napięcie i 2 sekundy w dół. Szybko do góry, trzymamy sobie 2 sekundy na napięcie. Jak już to jest za łatwe, wcale nie jest to najłatwiejsze ćwiczenie, bo mocno daje po garach, to wyciągamy sobie ręce tutaj, imitacja jak pod flagę, hop, i mocno napięcie, napięcie, napięcie. Zgłupiamy się też tu, żeby tu było na dole napięte, a nie luźne, hop. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. No i to już jest mocne ćwiczenie i jedno z takich najbardziej moich ulubionych, ponieważ mocno daje popalić, także wypróbujcie. Więc witam Was w Mexico City, tutaj gdzie słońce dogrzewa jak trzeba, jest ładna pogoda, bezchmurnie i lecimy z temacikiem, no nie? Znajdujemy się teraz w kuźni mocy, ponieważ będziemy wykonywać pull-off pressy i skręty z antyrotacją, czyli między innymi właśnie też główny akcent kładziemy na płaszczyznę poprzeczną,
czyli rotację. Łapiemy sobie taką gumę, lub jeśli robimy na bramie, no to lepiej jak robimy na bramie, ponieważ mamy stały opór z ciężarem. No ale jeśli nie mamy dostępu do bramy, to możemy zrobić sobie z gumą oporową. Stajemy sobie tak, żeby w miarę była ona napięta. Wykonujemy rotację i wracamy. Tracimy napięcie i hop. Wydech mocny, wracamy. Nadgarstką nie wyginamy, wdech. I ruch ma wychodzić tutaj z tułowia, a nie tutaj za bardzo z biodra, no nie? To ma wychodzić ruch z tułowia i też staramy się jakoś nie garbić, łopaty ściągnięte i ręce proste, żeby to nie szło z bica, tylko żeby to szło właśnie z tułowia. I takie moje ulubione combo jest wykonanie na przykład 10 takich powtórzeń, oczywiście z wydechem, i potem dochodzimy sobie do kolejnego ćwiczenia od razu po 10 powtórzeniach, czyli jest to pull-off press, ćwiczenie antyrotacyjne tak samo i bierzemy sobie wdech tutaj i wydech. Mocno wydech, wdech, wydech, mocno też przepona pracuje przy tym, wdech, wydech, wydech, wydech i staramy się, żeby tu nic nie uciekało w tą stronę, czyli oporujemy. Taką fajną wariacją planka jest plank na dmuchanej piłce. Wzmacnia nam o tyle fajnie stabilność, że piłka powoduje, że musimy nauczyć się reagować na różnego rodzaju perturbacje, czyli siły zewnętrzne, które tutaj dochodzą, no nie? Plus fajnie pracują też łopatki i mięśnie zębaty przedni. Kładziemy sobie osobno dłonie, nie w ten sposób, tylko tutaj. Na początku możemy sobie dać stopy dosyć szeroko, potem sobie zawężać, utrudniać. Na początku możemy sobie trzymać, a potem oddalamy stopniowo, wydech, wracamy. Tutaj, żeby nie uciekało łopatki pod szyję, tylko wykręcamy dolny kąt łopatki na zewnątrz i zbliżamy łopatkę do żebra. Mamy też takie bardzo fajne ćwiczenie jak przenoszenie ciężaru nad głową. Ja to nazywam taka stabilizacja boczna z ciężarem. I też to fajne ćwiczenie uzupełnia nam taki akcesor pod flagę, pod nogę flagi. Trzymamy sobie ten ciężar nad głową, na prostych ramionach. Do tego też pracujemy mocno w storze rotatorów, obręcz barkowa. Stoimy stabilnie, staramy się nic do tyłu nie wyginać, ani do przodu. Ciężar jest nad nami, do tego też jest wymagana odpowiednia mobilność w obręczy barkowej. Czyli bierzemy sobie do góry, albo taki ciężar, albo może być to sztanga, którą zaraz nagramy. Staramy się ruch wykonywać głównie w tułowiu, biodro w miarę zostaje w miejscu i za pomocą mięśni skośnych staramy się powrócić do pozycji wyjściowej. Mamy też wariant właśnie ze sztangą, fajnie odzorowuje też. Możemy sobie zabrać taką szerokość jak pod flagę. Nadgarstku nie wyginamy, nadgarstki są neutralnie. Przenosimy ciężar i wracamy. I wracamy. Ostatnim takim ćwiczeniem, bardzo fajnie angażującym do pracy tak naprawdę cały core, jest ćwiczenie plyometryczne, czyli coś już trochę trudniejszego dla osób bardziej zaawansowanych, którzy mają większą świadomość własnego ciała. I tutaj chodzi o to, że musimy nauczyć się dobrze zarządzać wszystkim dookoła, żeby zrobić to ćwiczenie dobrze, bo tutaj będzie dochodziło do mocnego transferu sił i to ćwiczenie też świetnie sprawdza się przy sportach takich, gdzie dochodzi do różnych zewnętrznych sił, na przykład też podczas na boisku, gdy ktoś nas strąca, gdzie potrzebujemy się szybko obkręcić i musimy wykonać za pomocą naszych mięśni tułowia. Mamy sobie piłkę, bierzemy ją tutaj blisko i nie rzucamy tak, tylko musimy ją tutaj mocno za siebie, tutaj gdzieś w kierunku biodra i stąd z wydechem mocno się rotujemy i wykorzystujemy siłę tutaj głównie właśnie wychodzącą z tułowia, czyli bierzemy wdech. Piłka nie może nam gdzieś pójść jedną ręką, ona ma wyjść w ten sposób. Tutaj, hop. Tak samo staramy się złapać. Wersja troszkę łatwiejsza może być w takim wykroku. Też tu bierzemy, hop. Ktoś może nam jeszcze tutaj oporować na przywoziciele lub jakaś, możemy sobie zabrać tutaj gumę, która będzie nam ciągnęła kolana w tamtą stronę, a my będziemy ciągnąć w tą stronę i angażujemy tak naprawdę wraz całą taśmę.
To by było na tyle z mojej strony, jeśli chodzi o zbiór takich najlepszych ćwiczeń na core. Wiadomo, że ich jest cała gama, mnóstwo, można sobie tutaj indywidualnie wykazać się kreatywnością i szukać rozwiązań pod siebie, manewrować tymi ćwiczeniami na różne sposoby, dodawać ciężaru, bawić się z gumami oporowymi i tak dalej. Pamiętajmy, że ten core ma przede wszystkim spełniać właśnie funkcję stabilizującą, więc nawet czy wykonujemy przysiady ze sztangą, czy wykonujemy podciąganie, czy dipy, to on tam pracuje i stabilizuje właśnie każdy nasz ruch, żeby ta miednica i cała nasza stabilizacja była pod kontrolą, no nie? Więc takie ćwiczenia zostawiamy sobie najlepiej gdzieś na koniec treningu, jako uzupełnienie, gdzieś tam jeszcze wzmacnianie tej stabilizacji core, albo też możemy sobie na przykład niektóre z tych ćwiczeń włączyć jako na przykład taką jedną serię przed treningiem głównym, jako taka aktywacja na brzuch. Tak więc praktykujcie, korzystajcie, dawajcie znać, jak Wam się podobają te ćwiczenia, czy któreś z nich nie znaliście i teraz dopiero będziecie wplatać. Zostawcie po sobie łapkę, udostępnijcie, subskrybujcie. Dzięki wielkie i pozdro.